po terenie chodzi koleś i mam wrażenie, że nie ma dobrych zamiarów, więc... O cholera, chyba się przed budynką. W tym odcinku będziemy kontynuować eksplorację pewnego szpitalnego kompleksu pełnego zakamarków i mrocznych korytarzy. Jak zapowiadałem w poprzednim odcinku, do tego oczywiście Was zapraszam, tego wieczoru zostaliśmy przyłapani. Oglądajcie do końca. Jeśli nie chcesz przegapić nowych odcinków, koniecznie zasubskrybuj ten kanał. Tutaj z tego co widzę, ta architektura tego szpitala jest mocno zamotana. Tam też są pewnie jakieś takie pomieszczenia mniej istotne. Wow, ale to wygląda. Jestem właśnie w oddziale dziecięcym. Powiem szczerze, te różne takie postaci z bajek i to, że to jest opuszczony szpital, naprawdę nieźle działa. Patrzcie, tu są łóżka jeszcze. Tam kolejne sale już z małą ilością wyposażenia, częściowo wyprute. Jak widać, rozdzielnice porozrywane pewnie przez złomiarzy. Tutaj kolejne łóżko, poduszki. Och, a tutaj mamy sterownik telewizora na monety. Ciekawe. Tak uderzyłem za mocno troszkę. Poziom tlenu i poziom próżni w instalacji. Co tutaj mamy dalej? Kolejna sala. Tutaj widać jest z takim widokiem, tak jak żeby po prostu przebywająca tutaj powiedzmy pielęgniarka też od razu, że tak powiem, widziała, co się dzieje u innych dzieci. A tutaj mamy jakieś telefony, tutaj alarmowe i jakieś inne pewne wewnętrzne. Z kolei to jest lampa tutaj taka ciekawe, bo firmy Drager są te świetlówki tutaj, a firma Drager, z tego co pamiętam, to robi właśnie te takie czujniki wielogazowe. Mamy kolejna sala, sala 23. No, generalnie wygląda to wszystko bardzo podobnie. Pokój socjalny, łazienka i WC, czyli tak na dobrą sprawę nic nadzwyczajnego. O, tu kolejne zabawki. Powiem szczerze, ten szpital ma naprawdę sporo tutaj różnych zakamarków. Ja już się troszkę pogubiłem, chodząc po nim. W tym miejscu naprawdę można się zgubić. Właśnie szukam przejścia do drugiego skrzydła, bo jak widzieliśmy wcześniej, był łącznik między budynkami, więc tutaj gdzieś powinno się dać po prostu zwyczajnie przejść. Widzicie? Bingo. A, to jest boks do przyrządzania mieszanek. Myślałem, że to jest napis, że to jest blok drugi. Przejście musi być tu. Teraz na 100%. Sala 25. O kurczę. Zobaczcie, co znalazłem. To jest inkubator chyba. Jeśli się mylę, poprawcie mnie, ale kurczę, tak to wygląda. Ja pierniczę. Nawet ekranik taki był, że tak powiem, chyba nawet dotykowy. O, i teraz jest też to tej samej firmy Drager. Kolejna pusta sala. Tutaj w ogóle ktoś wybił szybę. Patrzcie, co to jest. Są też jakieś szafeczki. To wygląda jak jakieś takie biuro, że tak powiem, bardziej prezesowe. Województwo dolnośląskie. To w ogóle jakiś niezły gabinet. Ale jak mówiłem o zawiłej architekturze, raczej po prostu zawiłym umiejscowieniu, to widzę, że w tym miejscu pode mną jest przejście dalej. Jakby się uprzeć, można byłoby przejść dachem, ale oczywiście tam jest zamknięte, więc nie będzie to takie proste. Patrzcie na to, tutaj tam na dole w ogóle ktoś strasznie głośno gada z ekipy. Patrzcie na to, to jest szafa rakowa, ale niestety już bez wyposażenia. Ale jednak jest. I mamy kalendarz z 2014 roku. Skoro tu przeszliśmy, nie było go widać, pozostaje nam tylko jedna, jedyna opcja. Zejść jeszcze niżej
I możliwe, że przejście jest po prostu zwyczajnie przez parter. Tam są jeszcze piwnice. Z wyjścia ewakuacyjne nie ma jednak piwnic. Dobra, jesteśmy na parterze. Wow, ale to jest wszystko zniszczone. Są zastawione drzwi. Dobra, administracja. A teraz idziemy sobie tędy. Tędy. Szatnia męska. Tu jak za ścianę. To była rozdzielnica, którą zniszczyli. Dalej jesteśmy mniej więcej w tym samym pianie, bo nadal jest ta winda. O kurczę, to jest kuchnia. Wow. Dosyć spora i dosyć creepy. I wydaje mi się, że to jest ten łącznik. To jest na pewno ten łącznik. Pomieszczenie wyłączone z użytku i zamknięte na dodatek. Tak, jesteśmy na piętrze -1 szpitala. Patrzcie na to. Tu są kolejne takie sprzęty z waga i też ten taki reflektor. O kurczę, ktoś właśnie wchodzi. A, idzie. Tylko ja. Tak. Siemanko widzowie. O, siemanko, witam serdecznie. Tutaj. Subskrybujcie Explorite. Dokładnie tak. O, tutaj jest czerwony przycisk. Chodziło na górę. Sterylizacja. Pomieszczenie wyłączone z użytku i znowu nie da się przejść dalej. Jakieś bezpieczniki. Pomieszczenie techniczne. Aha. Nic, że tak powiem, specjalnego. Kolejne puste pomieszczenie. No tutaj też dosyć mocno zniszczona ta część. Jak patrzę na to. Tutaj był pewnie jakiś taki komputerek medyczny z taką fajną małą klawiaturką. A tutaj czuć wilgocią. Tu w ogóle jest taki wentylator razem z budowaną świetlówką UVC. I to jest gastroskopia. To niezłe tematy na piwnicę. Wiem szczerze. Dlatego przejdziemy sobie na górę. A tutaj chyba jesteśmy przy jakimś takim bardziej głównym wejściu. Sądząc po tym. O, to jest na pewno główne wejście. O kurczę. Sala chorych. Na pewno jeden z główniejszych korytarzy. I teraz, drodzy widzowie, pamiętacie ten komputer i pamiętacie to okno? W ogóle tutaj właśnie w tym miejscu uciekałem kiedyś z tego szpitala i możecie to zobaczyć na tym filmie, który właśnie tutaj podlinkowałem. Ogólnie to okno wtedy było całe i w szpitalu nic nie zniszczyliśmy, ale w ogóle tutaj też miałem taką informację, że pewien jeden znany twórca wybił w ogóle to okno. No słuchajcie, no tak to się nie bawimy, no. Jak jest zamknięte, to jest zamknięte. Aha, teraz ja wiem, dlaczego nie mogłem znaleźć typowego łącznika na piętrze, ponieważ po prostu tutaj jest jakiś mały gabinet i tyle. Czyli ten łącznik jest tylko przez piętro -1. Patrzcie, kolejne biuro i kolejne jakieś rzeczy. To w ogóle są książki i z tych książek zobaczmy, co tutaj mamy. A, wielbiciel, córka McDonald. Książka miłości. Matko kochana. O, słuchajcie, pójdę w tamtą stronę, bo właśnie to z tamtej strony tak na tę stronę najmniej zwiedziłem, bo wtedy bardzo szybko się okazało, że na teren przyjechał właściciel. Mam nadzieję, że tym razem tak nie będzie. Tutaj mogę wam przypomnieć kolejny kadr. To było bodajże z tego biura. Raz, dwa, trzy. To było z tego. Tutaj właśnie mam taki kadr, jak wjeżdża na teren samochód i to właśnie możecie to zobaczyć. I to też było na kanale ten moment, także zapraszam do obejrzenia tego filmu, a ja idę dalej. Naprawdę te pomieszczenia są mega wielkie. Podejrzewam, że to było takie coś bardziej jak taka sala operacyjna, w sensie taka jest na pewno piętro wyżej i za chwilę tam też pójdę.
ale ta część jest nieporównywalnie większa od tej, którą przed chwilą zwiedzaliśmy. Z kolei tam było więcej sprzętu. Patrzcie, to jest główna klatka schodowa, zakład opiekuńczo-leczniczy, to jest recepcja, to jest też główne wejście. No recepcja, powiem szczerze, nie jest jakoś tam mega rewelacyjna, patrząc na to. Przejdę się tam dalej. Kolejne sale. Tak na dobrą sprawę. Jakby nic nadzwyczajnego. Tutaj jak pozamykane, jak pozabezpieczane okna. Ktoś świeci po podwórku. Jestem ciekaw, o co chodzi. To wam się wygłupia. Ale jaja. Mówiłem właścicielu, że było zabawniej. Koleś nie rozkminia, że tutaj częściowo. No kto to jest? Musimy tego kolesia przyczaić. Dobra, słuchajcie. Jak widzieliście na tych przybitkach, właśnie jest dziwna sytuacja, że po terenie chodzi koleś. I mam wrażenie, że nie ma dobrych zamiarów, więc... O cholera. Chyba mu się przed budynką. Gdzie wy jesteście? Ty, co to się uda? Kto to jest? Co? Ten typ, co świeci. Ja myślę, że to ty. Myśleliśmy, że to ty. Ale Też nie wychodzi na zewnątrz. Dobra, nie świeć teraz. Bawimy się z nim w kotka i myszkę. Dobra, rzucę trochę światła. Oczywiście wiadomo, idąc ze światłem. Teraz zdradzam już w pełni swoją lokalizację. O, tu jest jeszcze jedno piętro. Oddział chirurgii ogólnej. Tam kurczę nie byłem w tamtym oddziale, ale myślę, że pójdziemy sobie najpierw na górę. Patrzcie, tutaj jest strych. Typowo strych. Strych ze sprzętem medycznym. I tutaj są nasi eksplorajdzi. mamy truza na terenie. No, ale nie, no naprawdę fajna sytuacja, jak normalnie kiedyś, żeby było zabawniej. Ja właśnie, nie wiem, 10 minut wcześniej, nim go zobaczyłem, nawiązywałem do tego, że podobną sytuację miałem tutaj kilka lat temu i wszedłem na ten ferelny korytarz i dokładnie stało się to samo. Tylko, że tym razem... Z Wojtkiem, że to ty i tam No nie. wystawiamy mordę za okno, czy tam machamy, a to nie ty. No nie ja, no. Specjalnie bardziej świeciliśmy, bo myśleliśmy... Dlatego on się tak bardziej wkurzył. No. A kto to może być? No wiesz, może to być jakiś taki samozwańczy, wiesz, szeryf. Bo jak ja poszedłem po baterię, Tylko będzie k***a jazda, jak on wezwał policję. O, tutaj są, widzę, jakieś wózki. Sporo rzeczy tu jest. Jeżeli chodzi o strych, no to faktycznie, jak widzieliście, nie tylko ja nagrywam tutaj film, więc serdecznie zapraszam do Explorite i jednocześnie do Żyła Urbex, czy jakoś tak. Wygląda trochę, jakby to miało być sterowanie od jakiejś windy czy czegoś. I na pewno to było sterowanie. Cholera, bateria padła. Dobra. Na szczęście miałem drugą lampę. I zobaczcie, dobrze mówiłem, że tutaj była winda, bo nawet ona tutaj jest. To jest pewnie jakaś taka mała towarowa, ale w tym miejscu na pewno była wciągarka. Kolejne rzeczy, typu jakieś komputery, wózek inwalidzki, wózek już taki jakiś taki bardziej miękki. Naprawdę jest tu mnóstwo rzeczy. Jakieś leki, jakieś inne pierdoły, typu stare telefony. Kurczę, naprawdę duża część sprzętu ze szpitala została po prostu przeniesiona na strych. Komputer, kolejne mebelki. No, to też kiedyś widziałem na dole. Szkoda, że poobcinane, naprawdę. Co cię złumiał, żeby nie mieć ręce poobcinane. Co czas słyszę, że ktoś się gdzieś wydziera. Więc podejrzewam, że był to właśnie ten koleś, który nas tutaj próbuje znaleźć. Też jakieś monitory widzę, ciekawe od czego. A jeszcze bardziej ciekawe jest to, jak wygląda sytuacja na zewnątrz. Już nie widać tego kolesia, więc wygląda na to, że dał sobie spokój.
A, bo to maszyn... Nawet nikt nie wskazał, że nawet nie wiedział, co wejść. Dobra. Oddział wewnętrzny. Ej, znowu się zaczyna. Znowu świeci. Tak. On dalej jest, on nas obserwuje. On dalej jest, bo włączył stroboskop. O, widzisz? Jest. Idzie. Ty, dwóch idzie, o kurde. Tak. Dobra, nie weź sobie z ryja to światło. Mówiłem, czeka, już pewnie czeka. Miga ci czerwona cały czas. Oni zaraz to zobaczą na bank. Schowaj łeb, całkiem. Patrz, i chodzi ten, widzisz? Mówiłem. Ale jaja. Tak, to jest policja. Oni nie mogą właśnie, oni nie wiedzą, bo to zamknięte. Pierdziele. Ale jaja. Albo zrobimy taką akcję. Patrz, jadą już. Ale są tajniacy, widzisz? Drugim autem. Ja pierdzielę. Ale wiecie, oni odjechali. Albo ty, albo robią to specjalnie. Żeby zmienić. Tak. I zaraz gdzieś się przyczało, bo to obserwować. Ten podjechał. Insignia oczywiście. No, standardowo. Pozostała jeszcze jedna osoba na terenie, albo dwie. Widzieliśmy dwóch policjantów i tego gościa, który nas prawdopodobnie sprzedał. Pozostaje jeszcze, skoro odjechali dwoma samochodami, no z suką to raczej, znaczy tym dużym, że tak powiem, policyjnym, raczej nie jechali pojedynczo, tylko były dwie osoby. Więc na bank mamy kogoś na terenie, który czeka na taką sytuację. Czyli znowu musimy zgasić światła i przenieść się do innego skrzydła po to, żeby ich po prostu obserwować. Jak oni nas obserwują, my też będziemy ich obserwować. Także miłej zabawy. Spierdzielili, na to wychodzi. Było na to, że poszli. Ogólnie słuchajcie, to zachęcam Was do subskrypcji tego kanału, aby nie przegapić nowych odcinków. Pamiętajcie, aby wcisnąć czerwony przycisk i kliknąć dzwoneczek, aby przychodziły wszystkie powiadomienia, bo YouTube lubi, że tak powiem, tych powiadomień nie wysłać. Przejdę tutaj dalej. Jak widzieliście, nawet przyjechała policja. No i generalnie nie mam pewności, czy oni nie obserwują tego budynku, więc jak udało się nam raz tutaj ich przechytrzyć, liczmy na to, że uda nam się kolejny raz to zrobić. Tutaj widzimy jakąś kolejną lodóweczkę, dużo gniazdek, 230. Ciekawe, do jakiego to sprzętu było. Ciekawe, z którego to jest roku. 2016. I w 2016 na pewno jeszcze coś tutaj działało. No i w ogóle nie mówiłem nic Wam o historii tego miejsca. Najwięcej pewnie było w intro, ale mogę Wam zdradzić, że ten szpital był stopniowo wyłączany i prawdopodobnie był tu jakiś przekręt. Stąd też niejasna jest tego historia. Oczywiście pojawiły się jakieś artykuły w internecie, więc możecie sobie tego poszukać, ponieważ ja nie chcę zdradzać lokalizacji tego miejsca. Ten szpital był stopniowo wyłączany. Oczywiście w kawałkach były wyłączane jego oddziały. Na drzwiach pewnie widzieliście takie karteczki wyłączone z użytku. To właśnie te karteczki pojawiały się stopniowo na kolejnych drzwiach, potem kolejnych korytarzach, aż do całkowitego zamknięcia tego szpitala i nie było to bez powodu, ponieważ ktoś w ten sposób przytulił całkiem niezłą kasę. Oczywiście więcej informacji możecie znaleźć w sieci. No i prośba, żebyście nie pisali lokalizacji tego miejsca. Ja jeszcze zerknę tylko na piwnicę, bo je właśnie pominąłem, jeżeli chodzi o to skrzydło. Tutaj zgasiłem światło, bo jak się domyślacie, jesteśmy na parterze. Ktoś tutaj szedł. Jedzie samochód. Ale to nie jest akurat samochód tajniaków. Docieramy do reszty ekipy. A tutaj widzimy właśnie kontrolę dostępu. O, instrukcja logowania.
To właśnie jest od tego systemu, który widzieliśmy przed chwilą, tą skrzyneczkę. A tutaj jest maszynownia? No ale tu nie ma nic, nie ma mechanizmu. Tylko jakaś skrzynka i... No bo to jest winda hydrauliczna. Aha. To jest właśnie maszynownia dźwigu, ale tego hydraulicznego. Tutaj mamy całą szafę sterowniczą. Czyli całą, to bym się może nie rozpędzał, ponieważ ktoś zarąbał płytę główną, czyli tak na dobrą sprawę mózg całego systemu. A tu z kolei mamy zbiornik na olej. Ktoś w ogóle tutaj rzucił jakieś światówki i pierdółki. Ale możecie zobaczyć, że tego oleju jest naprawdę sporo i to właśnie ten olej krążył w tej instalacji z siłownikami i w ten sposób winda mogła sobie jeździć. Oczywiście w tym oleju jest jeszcze pompa, bo tak samo z siebie to by samo z siebie by to nie krążyło oczywiście. A tu jest przewód tutaj ciśnieniowy i do tego jeszcze zawór. No to tak pokrótce o windzie. Jest wyłączone z użytku, ale akurat to jest dosyć istotne pomieszczenie, bo jest to pomieszczenie od filtracji wody. Tu mamy kolejną jakąś szafę. Prawdopodobnie miało to związek chyba z centralą telefoniczną, coś mi się wydaje. Patrzcie na markę tego urządzenia, to jest jakiś komputer Microtel, czyli pewnie serwer od całej tej centralki. No tutaj mamy skrzyneczkę, z której się rozchodziły poszczególne numery, a tam jest w ogóle nie wiem co to jest za urządzonko, plus network terminator, nie mam pojęcia co to robiło. Zobaczmy chociaż na wyjścia. Dalej nie wiem co to robiło. No o tym wam nie powiem, ale to jest na bank, centrala telefoniczna i takie karty. O kurczę, ale zwandalowałem. Wersja Microtel. No sporo to coś tych kanałów, podejrzewam, że pewnie jedno takie coś. Tutaj to był jeden jakby numer wewnętrzny. To tych numerów musiało być całkiem sporo, jak to miało obsługiwać cały budynek. Kurczę blada. Ach. O, i teraz pyk i karta podłączona. No to są zbiorniki z takimi złożami, które odpowiadają za filtrację wody. Powinniśmy namierzyć przyłącze wodne. Tutaj jest. Tu jest licznik, wodomierz. A tutaj mamy woda demineralizowana, a tutaj jest woda zmiękczona. Czyli mieliśmy jak pewnie 2 stopnie filtracji. A z kolei to urządzenie to raczej było pompą, coś mi się wydaje. Mieliśmy tutaj jakiś sterownik całkiem pokaźny, jak na, że tak powiem, urządzenie od wody. Tak mi się wydaje, że to było pompą, chociaż może niekoniecznie. Kurczę, tu nie jestem pewien. To na pewno czegoś brakuje, czegoś większego. Ej, to jesteśmy w tym miejscu, tak? To jest w takim razie ten korytarz. To już ten łączący? No, myślałem, że to tak jest trochę inaczej. Gdzie idzie do tamtego? No właśnie jesteśmy w tym miejscu. Znaczy w sensie, W tamtą stronę? no w tamtą to pójdziesz do tego wyjścia. No to chyba idziemy, co? No, możemy iść, no. No, udało mi się wyjść z tego szpitala. Także dziękuję wam bardzo za oglądanie. Zapraszam do subskrypcji tego kanału, jeśli tego nie robicie. Zapraszam również do komentarzy i innych filmów, a jest naprawdę co oglądać. Dziękuję również ekipie Explorite Żyła Urbex za naprawdę bardzo fajnego tripa. Naprawdę dawno tak się nie bawiłem. Dziękuję wam bardzo. Dziękuję również moim wspierającym, do których zapraszam. Film dla was już jest na kanale, w końcu, wreszcie. Oraz chciałbym tutaj podziękować za pewną tajemniczą paczkę, którą rozpakowywałem na kanale Projekt Piwnica. Jest to tak naprawdę prezent urodzinowy dla mnie od Kajetana, czyli Wartownika, od Mateusza, czyli Sokole Oko, no i od Damiana, czyli Pelerynki. Linki do nich znajdują się w opisie. Naprawdę prowadzą bardzo fajne inicjatywy, do których zapraszam. Także do zobaczyska na następnym tripie. Cześć!